Dalsza część naszej eskapady muzealnej przywiodła nas do kolejnego pawilonu, w którym znajdziemy czołg T-54. Jest to czołg sowiecki, który powstał bezpośrednio po II wojnie światowej jako następca czołgów IS-2, IS-3 i T-34. Co w nim jest ciekawe? Otóż ciekawe w nim jest najbardziej to, że mógł on strzelać pociskami podkalibrowymi. Na czym to polegało? Polegało na tym, że pocisk ten był tak naprawdę, jak wchodził do lufy, miał taki kaliber jak to tutaj. Czyli był, powiedzmy, na takiej długości kalibrem powiedzmy 120 mm. Ale po wystrzale z lufy ta część stalowa rozlatywała się i pocisk leciał dalej w takiej formie. Tutaj jego rdzeń był albo z molibdenu, albo z wolframu. Chodziło o to, żeby prędkość jego początkowa była bardzo duża, tak jak po wystrzale normalnego pocisku, a jednocześnie, kiedy jego średnica była mniejsza, jego kaliber, jego prędkość znacznie się zwiększała, tym samym przebijalność pancerza zwiększała się kilkukrotnie w stosunku do zwykłego pocisku. Dlatego nazywa się pocisk podkalibrowy, dlatego że jego rzeczywisty kaliber jest mniejszy niż ten fragment, który był wystrzeliwany z lufy. Mam nadzieję, że to wytłumaczyłem jakoś tak logicznie, bo sam tego do końca nie rozumiem, bo nie jestem zawodowym czołgistą. Ten czołg ważył 46 ton i był konstrukcją względnie udaną. Razem z jego następcą T-55 tworzył trzon wojsk pancernych Układu Warszawskiego. Tutaj widzicie, jak jest wycięcie w wieżyczce. Widać grubość pancerza. W najgrubszym miejscu miał 203 mm, czyli praktycznie taka była grubość stalowego pancerza. Praktycznie w dużej odległości nie przybijał go żaden pocisk ze zwykłego czołgu. Bardzo, bardzo wytrzymały. A teraz przejdziemy tutaj do silnika. Zmęczyłem się. Silnik czołgu T-54 i T-55, oczywiście wysokoprężny, czyli mówiąc popularnie diesel. Swoją karierę w wojsku Armii Czerwonej zaczął w czołgu T-34, potem został modernizowany, zwiększano jego moc do czołgu T-54, potem T-55. Co jest z nim ciekawego? Miał 12 cylindrów, a pojemność jego wynosiła 38 litrów, 38 tysięcy centymetrów sześciennych. Mówi się, że Niemcy zabijali ludzi cyklonem B, jednak nie tylko, bo otóż, nie wiem czy wiecie, ale w obozach zagłady w Sobiborze czy w Treblince nie stosowano cyklonu B, tylko do komór gazowych odprowadzano rury z takich właśnie zdobycznych sowieckich silników. Były one tak nieprawdopodobnie dymiące, że takiego silnika rura wprowadzona do komory gazowej zabijała kilkaset osób w przeciągu kilkunastu minut. I to była główne narzędzie niemieckiej machiny zagłady. Nie ten popularny w filmach cyklon B, który oczywiście też był używany, ale głównym narzędziem zbrodni niemieckich były właśnie, przynajmniej na początku Holokaustu, takie właśnie silniki. Teraz przejdźmy dalej. Ten czołg tutaj, T-55, razem z stojącym tutaj czołgiem T-54, wyprodukowano łącznie wyprodukowano ich około 95 tysięcy. Jest to najczęściej produkowany czołg na świecie. Jak się przed chwilą dowiedzieliśmy, łącznie państwa Układu Warszawskiego i NATO w czasie zimnej wojny wyprodukowały około 200 tysięcy czołgów, z czego 95 tysięcy to był T-55 i T-54, czyli co drugi czołg produkowany na świecie praktycznie przez 40 lat, od lat 40. do końca 80. to był właśnie tego typu.
Czołg T-55, czyli rozwinięcie czołgu T-54, miał kilka ulepszeń. Przede wszystkim to przedmuchiwacz, albo inaczej mówiąc eżektor. Polegało to na tym, że jak strzela się z działa czołgowego, to po wystrzale pozostają bardzo toksyczne gazy w lufie. I kiedy wylatuje pocisk z zamka, to te gazy wpadają do środka i duszą załogę. I trzeba było rozwiązać jakoś problem, co z tymi gazami zrobić. Na przykład w czołgach T-34 nic nie zrobiono z tym, trzeba było otworzyć właz z góry, ale wtedy Niemcy mogli wrzucić tam granat. Tu zastosowano to właśnie urządzenie, które powodowało po wystrzale powstanie nadciśnienia, które wysysało wszystkie gazy powstałe ze spalania prochu przy wystrzale pocisku. Krótko mówiąc, to nadciśnienie działało jak taka, może tak strzykawka, która wysysa wszystkie gazy do środka. Genialne w swojej prostocie. Dzięki temu załoga mogła spokojnie dalej prowadzić ostrzał, nie dusząc się z produktów spalania gazów bojowych, gazów prochowych. Ten czołg T-55 w późniejszej wersji Merida używany był w Wojsku Polskim jeszcze nawet w XXI wieku. Skąd my to wiemy? Otóż jak wzięli mnie do wojska w 2001, to na sympatycznym poligonie w Biedrusku kazali mi położyć się na błocie. Taki czołg przejeżdżał mi nad głową, a ja miałem butelkę z benzyną, tak naprawdę butelkę o wodzie mineralnej, plastikową, wypełnioną piaskiem i rzucałem ten czołg, niby to była butelka z benzyną. Takie zajęcia na torze taktycznym. Do końca życia zapamiętam sympatyczny warkot tego czołgu nad moją głową, kiedy bałem się, by kierowca przypadkiem nie zapomniał, że ja tam leżę i nie skręcił tymi gąsienicami. To jest właśnie T-55. Chodźmy teraz tutaj. Ten konkretny egzemplarz kryje w sobie jeszcze dwie niezwykłe tajemnice. Jakbyśmy tutaj zrobili zbliżenie, jest tu pewien napis. A napis ten brzmi Steven Spielberg. I nie jest to taki przypadkowy napis, ktoś sobie podszedł i zrobił napis. Oryginalny amerykański Steven Spielberg podpisał się flamastrem na tym czołgu. A z drugiej strony jest jeszcze jeden podpis. Innego hollywoodzkiego gwiazdorka. O, tu jest. Nie wiem, czy dobrze widać. Chyba z drugiej strony trzeba to zwrócić pod światło. Widzisz? No w każdym razie, nie wiem, czy widać, ale tu jest napisane Janusz Kamiński. I Janusz Kamiński, słynny polski dwukrotny laureat Oscara, złożył tu swój podpis. A dlaczego? Bo ten czołg był używany w filmie. Czołg ten był używany w filmie pod tytułem Most Szpiegów z 2015 roku. Tom Hanks grał w tym filmie i one były używane jako modele sowieckich czołgów w Berlinie Wschodnim, który to Berlin był odtwarzany w moim kochanym piastowskim Wrocławiu. Jeszcze jedna ciekawostka. Czołg ten miał taką właściwość, że po zamontowaniu 5-metrowej rury mógł swobodnie przejeżdżać po dnie. Powietrze brał z tej owej rury, natomiast gazy z silnika wylatywały tędy. Może zademonstruję. O. Jest to bardzo ciężkie do naciśnięcia, więc wyobraźcie sobie, jaka potężna musiała być moc, ciśnienie tych gazów silnika, że pod wodą można było to otworzyć i takim bulgotaniem wylatywały te gazy. Więc jeżeli załoga była dobrze wyszkolona, nie wpadła w panikę, spokojnie mogła taką przeprawę przejść. I ostatnia rzecz, tutaj pod klapą jest taka substancja. Jej skład jest tajemnicą chyba do dzisiaj.
ta substancja po zamknięciu włazu powodowała, że czołg był chroniony przed promieniowaniem gamma. Krótko mówiąc, jeżeli w warunkach wojny jądrowej, powiedzmy, Sowieci zrzucają broń jądrową na terytorium przeciwnika, to tak chroniony czołg mógł przez skażony teren przejechać, nie doprowadzając do choroby popromiennej u swoich załogantów. Przez okres, kiedy czołg przejeżdżał przez skażony teren, byli chronieni tą substancją, która miała w założeniu chronić przed radiacją. Na szczęście nigdy tego nie sprawdzono w warunkach bojowych, bo gdyby sprawdzono, to byśmy my tego filmu dzisiaj tutaj niestety nie nagrywali. A teraz czas na trzecią część naszej dzisiejszej wycieczki. Wcześniej widzieliśmy czołgi sowieckie i Układu Warszawskiego, a jaka była amerykańska odpowiedź na czołg T-54 i T-55, które były produkowane w tak wielkiej liczbie? Oto i on. M47 Patton. Wiadomo dlaczego Patton. Od nazwiska największego amerykańskiego geniusza wojsk pancernych, który pogonił Niemcom kota tak, że gdyby chciał, to pierwszy doszedłby do Berlina, tylko mu Eisenhower nie pozwolił. Czołg z połowy lat 50. Czym się różni od czołgów sowieckich? Przede wszystkim tym, że jak widzicie, jest niesłychanie wysoki. Waży mniej więcej tyle samo, około 46 ton, ale jego rozmiary są po prostu kolosalne w porównaniu z czołgami Układu Warszawskiego, co niestety ma swoją wadę, a mianowicie taką, że był znacznie łatwiejszy do trafienia, gdyż znacznie większa była jego kubatura i łatwiej było w niego wcelować. A dlaczego był taki duży? Przede wszystkim dlatego, żeby załodze było troszeczkę lepiej niż w czołgach sowieckich. Amerykanie akurat myśleli o swoich ludziach i dali im troszeczkę lepsze warunki bytowania. Mówiąc troszeczkę lepsze, mam na myśli 10 razy lepsze. Druga wersja tego czołgu M48A5 Patton. Wersja druga. Używana już w latach 60. i 70. Brał udział w walce w wojnie Jom Kippur, gdyż Izrael wykorzystywał te czołgi, które otrzymał od Amerykanów. Też się znakomicie sprawdziły. Tak samo jak i jego trzecia wersja, najsłynniejsza. Również czołg nazwany Patton, tym razem wersja M60. Czołgi niezwykle udane, które walczyły jeszcze z Saddamem. W 1991 roku, w czasie pierwszej bitwy, w czasie pierwszej wojny o Kuwejt i o Irak, czołgi te razem z nowo wprowadzanymi wtedy M1 Abrams niszczyły iracką broń pancerną. Jak widzicie, tak jak i jego poprzednicy, czołg jest kolosalny. Tak na oko 1,5 razy większy niż jego odpowiednicy z Układu Warszawskiego. Pytanie skąd, dlaczego Amerykanie stworzyli ten czołg? Otóż zapomniałem wcześniej powiedzieć, że był on wynikiem konfliktu w Korei, kiedy Amerykanie po II wojnie światowej zupełnie zarzucili rozwój broni pancernej i kiedy spotkali się z nowymi sowieckimi czołgami używanymi przez komunistów, okazało się, że ich czołgi nie wytrzymują w starciach. Stare Shermany czy Pershingi. Stworzyli więc bardzo szybko prototyp czołgu Patton, czyli M47, ale nie zdążył on wziąć udziału już w walce, gdyż został stworzony już po 1953 roku, kiedy już wojna dogasała. Natomiast sam ten egzemplarz, który tutaj mamy w muzeum, ma arcyciekawą historię. Po tym, jak został wycofany z użytku armii amerykańskiej, trafił do Francji. I to jest jego oryginalne malowanie ze służby w wojsku francuskim. Jego nazwa własna to
ISTI, numer taktyczny, flaga francuska, która to udowadnia. Ten orzeł w koronie, tu, to nie jest teraz domalowany. To jest symbol używany w czasie służby w armii francuskiej, dlatego że jednostka wojskowa, która używała tych czołgów, dziedziczy tradycje polskie, a mianowicie tradycję pułku kirasjerów, który był własnością króla Stanisława Leszczyńskiego, który mieszkał we Francji, w Lotaryngii, gdyż był teściem króla Ludwika XV. I do dzisiaj ta francuska jednostka dziedziczy tradycje, które zostały wyniesione z początków XVIII wieku i króla Stanisława Leszczyńskiego. Następnie czołg ten, konkretny egzemplarz, został przekazany Norwegii, gdzie służył w norweskiej armii. I po iluś tam kilkunastu latach służby w armii norweskiej, z uwagi na to, że kończyła się już amunicja wyprodukowana do tej armaty, został on porzucony na poligonie. I to był trzeci etap jego historii. Amerykanie, Francuzi, Norwegowie i w końcu Królestwo Norwegii przekazało go jako dar do Polski, tutaj do muzeum, gdzie przywrócono mu dawną świetność i malowanie z czasów służby w armii francuskiej. Niezwykle cenny egzemplarz. Idąc w stronę współczesności, mamy ostatni egzemplarz na naszej dzisiejszej trasie. Czołg T-72 Wilk. Nic wam to nie mówi, dlatego że jest to czołg prototypowy. Czołg T-72 sowiecki został przez Polaków znacznie zmodernizowany i nadano mu nazwę PT-91 Twardy. I to czołg typu Wilk jest właśnie prototypem czołgu Twardy, który miał sprawdzić celowość całej tej konstrukcji. A czym się charakteryzuje czołg Twardy? A mianowicie przede wszystkim tym, że ma pancerz reaktywny. Oto tutaj. To są kasety zawierające materiał wybuchowy. Gdy leci pocisk przeciwpancerny, powiedzmy, i tu uderza, to nie przebija się do wnętrza pojazdu, tylko powoduje eksplozję tej kasetki z materiałem wybuchowym. Krótko mówiąc, ta kasetka jakby rozrywa pocisk, na przykład kumulacyjny, który uderza, nie powodując to, że nie przebija się on do końca. I to jest cały geniusz tego rozwiązania. Jeżeli zostanie trafiona część pancerza reaktywnego, pocisk nie przebija się do wnętrza pojazdu. Te czołgi typu Twardy są cały czas używane przez polskie wojsko, na przykład przez brygady zmechanizowane, już od tej oczywiście najnowocześniejszej wersji. A tu mamy ów słynny prototyp.